Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Jak co tydzień. Troszeczkę mieliśmy małe opóźnienie, jeszcze czekamy, żeby się wszyscy pojawili i za moment zaczynamy. Testuję nowe oprogramowanie, a więc mogą być jakieś problemy techniczne. Jeżeli byłoby na przykład mnie słabo słychać, dajcie znać. A my, słuchajcie, zaczynamy. Dzień dobry, ponownie Paweł Jeżowski. Jak co tydzień witam w wieczorze z Kremlinką. Dzisiaj zaczynamy od Rosji, Dziki Wschód. 3 takie bloki tematyczne. Pierwszy to powiemy sobie na temat przemysłu zbrojeniowego. Powiemy sobie na temat takiego pana, który się nazywa Siergiej Czemezow, czyli powiemy sobie na temat Rosteku i pewnych problemów, jak to obecnie wygląda, na co Rostek się skarży i jakie jest wyzwanie przed nowym ministrem obrony rosyjskiej. W drugiej części dam dojść do głosu Markowi Kozublowi i Markowi Meissnerowi. Zapytałem ich na temat słabych stron Rosji, mocnych stron Rosji, słabych stron Ukrainy, mocnych stron Ukrainy i też zapytałem panów, czego możemy się spodziewać po letniej ofensywie, a więc zapraszam do wysłuchania takich krótkich, 3-minutowych wywiadów z oboma Markami. No i ostatnia część, jak to co niedziela, odpowiedzi na wasze pytania. Możecie je zadawać, tylko prośba, żeby zadawać je troszeczkę później. Będzie mi łatwiej przewijać, żeby nie robić na początku, bo może nie dojdę do tych pytań, jeżeli chodzi o początek czatu. Czy to dla was jest akceptowalne? Piszcie, czy też chcielibyście coś dodatkowego w tym programie, w tym materiale. Oczywiście dzisiaj się pewnie nie uda, natomiast jeżeli są jakieś pomysły, jakieś potrzeby, chcielibyście zobaczyć jakichś prowadzących, być może za tydzień, piszcie, jak to miałoby wyglądać. Te programy niedzielne są dla was. Dzisiaj też przygotowaliśmy z Maćkiem Lisowskim 2-godzinne top 10, na które już też zapraszam. Top 10 zacznie się o 20:30. Omówimy sobie 10 miejsc, najciekawsze oczywiście na miejscu pierwszym, czyli zmiana strategii, jeżeli chodzi o atakowanie rosyjskiej infrastruktury. Nowość, moim zdaniem, która pojawiła się dopiero dzisiaj, jako pierwsi chyba to omawiamy. Co dziwne, nikt nie podchwycił z naszych ekspertów wojskowych, a szkoda, bo myślę, że to może być ciekawa zmiana, szczególnie jeżeli chodzi o ataki na rafinerię. No ale o tym oczywiście w top 10. Pytacie się, czy można zaprosić Władimira Putina. Nie sądzę, żeby chciał uczestniczyć, natomiast oczywiście możecie wysyłać do niego zaproszenia. A my przechodzimy, słuchajcie, do Rosteku, bo nie wiem, czy kojarzycie takiego pana, który się nazywa Siergiej Wiktorowicz Czemezow. No i pan Sergiej od dosyć długiego czasu jest dyrektorem generalnym firmy Rostek Corporation. Dlaczego ta firma jest ważna? To jest firma, która produkuje w Rosji uzbrojenie. To nie jest tak, że w Rosji są dziesiątki czy tysiące firm. Te firmy, które są w Rosji, 80% ich jest w obrębie jednej takiej grupy kapitałowej, spółki, która się nazywa Rostek.
Być może część z Was nie wie, kto to jest pan Sergiej, a więc króciutko przypomnijmy. Jest to dyrektor generalny Rostek Corporation, państwowego konglomeratu w tym momencie obronnego. Sam Rostek zatrudnia dosyć dużo osób, 660 000. Przez wiele lat był to agent KGB i stąd znajomość tutaj z Władimirem Putinem. Razem działali, jeżeli chodzi o wschodnie Niemcy, wysoki rangą generał, profesor, doktor ekonomii. No, człowiek, można powiedzieć, wielu talentów. W latach 80., właśnie gdzie Władimir Putin stacjonował we wschodnich Niemczech, tam się poznali. No i od tego momentu można powiedzieć, że ta znajomość panów trwa. W 2007 roku Putin mianował go głównym dyrektorem generalnym firmy Rostek. Tutaj są różne poszlaki, bo dużo mówi się o tym, że Białoruś będzie walczył z korupcją. No i można powiedzieć, że ten pan jest głową dosyć pokaźnego majątku i głową pewnej, jakby to powiedzieć, korupcyjnej machiny, ponieważ jego majątek szacuje się, słuchajcie, na $600 milionów. Nie jest oczywiście to jeszcze bardzo dużo, tak? Natomiast utrzymuje w tym momencie własny superjacht, dosyć dużą ilość różnego rodzaju nieruchomości za granicą. Natomiast sam pan urodził się w 1952 roku, a więc można powiedzieć, że no prawie że rówieśnik albo zbliżony wiekiem do Władimira Putina. Ukończył Instytut Gospodarki Narodowej, ekonomię, Uniwersytet Ekonomii i Prawa. Tutaj zajmował się na samym początku, pracował jako inżynier, potem pracownik naukowy, główny asystent laboratoryjny, wykonywał, co ciekawe, ekonomiczne oceny złóż, czyli ma taką wiedzę, jeżeli chodzi o metale rzadkie i nieżelazne. Natomiast od powiedzmy 76, tak się mniej więcej datuje, wstąpił do KGB, tudzież został przyjęty do KGB, czy zrekrutowany. No i w latach 80-88 pracował w Stowarzyszeniu Badawczo-Przemysłowym, które zajmowało się inwigilacją gromadzonych informacji naukowo-technicznych, które były pobierane głównie z NRD. I tutaj od 83 do 88 był szefem tego stowarzyszenia, no i wtedy się poznali z Władimirem Putinem. Wtedy też wiele tych, nie chcę mówić, że przyjaźni, ale znajomości się nawiązało. No i od tego czasu widać, że w momencie, kiedy Władimir Putin doszedł do władzy, zaczął się otaczać tymi osobami, które wcześniej z nim pracowały, czy też współpracowały. No ale może przejdźmy. Potem oczywiście zajmował różne stanowiska, był doradcą Kremla, był szefem Promeksportu. Potem od 2007 roku szef Rosteku i słuchajcie, no tym szefem Rosteku no jest w tym momencie 17 lat, tak? Również należał do partii Jedna Rosja, był przewodniczącym, tak? Również należał do Rady Naczelnej Partii. Natomiast taka ciekawostka, w lutym 2019 roku Fundacja Nawalnego odkryła mieszkanie żony Czemesowa w budynku znajdującym się na terenie dawnego hotelu Moskwa
o skromnej wartości 5 miliardów rubli. Przypomnijmy, że sam pan prezes jest objęty sankcjami amerykańskimi i one dotyczą nie tylko jego, również dotyczą całej jego rodziny. Natomiast w 2022 jeden z jego jachtów został zajęty w Hiszpanii, bodajże w Barcelonie, no i do tej pory nie został zwrócony, natomiast pan posiada też inne jachty. I tak tytułem jak gdyby wprowadzenia. Nie, hotel Moskwa nie jest przerobiony na mieszkanie, ale ta pani miała oddzielne, można sobie powiedzieć, nie wiem, piętro czy część, która się jej tylko przynależała. Tak, więc to też taki pewien smaczek w tej całej historii. No i co jakiś czas okazuje się, u nas nie jest to śledzone, nie wiem z jakich powodów, natomiast pan Czemezow co jakiś czas udziela, ponieważ on lubi bywać w mediach, udziela różnego rodzaju wywiadów. I taki wywiad, słuchajcie, ukazał się 17 maja w gazecie RBK. W gazecie RBK ukazał się wywiad dotyczący właśnie, to nie jest przypadek, że on się teraz ukazał, dlatego że pan prezes, dyrektor generalny zaczął po raz pierwszy chyba w swojej historii zaczął narzekać na rentowność produkcji całej grupy. Według niego ta rentowność obecnie wynosi 2,28, jeżeli chodzi o grupę, a są przedsiębiorstwa, gdzie mamy rentowność według niego ujemną. No i jak to należałoby czytać? No należy czytać, że mamy nowego, można powiedzieć, nowe rozdanie, do tego jeszcze dojdziemy. Mamy ministra Białousova, mamy w tym momencie Diumina, czyli osoby, które są troszeczkę, można powiedzieć, z innej części niż właśnie tutaj panowie Miller, panowie, ponieważ oni się dosyć dobrze znają, właśnie Czemezow czy szef Tinkofu, no i pozostałe osoby, które można powiedzieć są taką starszą gwardią, jeżeli chodzi o tych funkcjonariuszy różnego typu, bo prawie wszyscy gdzieś oczywiście współdziałali, czy byli agentami tutaj wywiadu KGB. No i można powiedzieć, że być może, zobaczymy jak to będzie wyglądać, być może będą musieli się zmierzyć z nowymi problemami. Teraz może jeszcze zanim przejdziemy do tych problemów, to krótka taka informacja, jak wygląda, słuchajcie, jak wyglądają przychody Rostek. Bo tak jak powiedziałem, 80% całej amunicji, całego uzbrojenia robi Rostek. No i jeżeli sobie założymy, że w zeszłym roku na obronność i bezpieczeństwo z budżetu państwa wydano, no mówi się, że 11, niektórzy nawet mówią 12 bilionów rubli, to na to uzbrojenie, na samą firmę Rostek przypadło 2,9 biliona rubli. Jeżeli popatrzymy, to są przychody Rostek, czyli zobaczcie, ja o tym często mówiłem, że większość pieniędzy, która idzie w tym momencie na wojsko, to nie jest zakup nowoczesnego, czy starego, czy wyremontowanie uzbrojenia, tylko to są różnego rodzaju koszty stałe, często związane z wyposażeniem i z utrzymaniem żołnierzy, tudzież nie tylko samych żołnierzy, ale również tego zaplecza. No bo jeżeli teraz spojrzymy, że w 2022 roku grupa, jeżeli chodzi o przychody, to jest 2,1 biliona rubli, 2023 2,9, 2024 no wszystko wskazuje, że przekroczy albo będzie się zbliżać do 4 bilionów rubli. A więc widzimy, że oczywiście tutaj rosną. Jeżeli ktoś woli to w miliardach powiedzmy euro, no to można sobie to
dosyć łatwo przeliczyć, tak? Przypominam, że 1 euro to jest 100 rubli, a więc w tym wypadku za zeszły rok przychody grupy, no to w przybliżeniu jest 30 miliardów dolarów. No i można powiedzieć, w porównaniu z takimi gigantami jak Gazprom, co prawda on nie miał tych dochodów, no ale kiedyś miał, no to można powiedzieć, że ten Rostek nie zadłuża przychody w porównaniu do liczby osób zatrudnionych, no i do tego, co robi. Jeżeli teraz spojrzymy na takie rzeczy, bo tu często się mówi o tym, że Rosjanie tam 10-krotnie, nie wiem, ja już czytam jakieś takie różne bajki, no to spójrzmy na samą grupę. Jeżeli chodzi o wzrost w tym momencie zatrudnienia w 2023 roku, no to mamy 22%. Jeżeli przeliczymy, że produkcja na jednego zatrudnionego wzrosła 22%, czyli można założyć, że maksymalnie ten wzrost zatrudnienia lub wzrost produkcji w 2023 w przypadku Rosteku to jest 22%. No i to oczywiście będzie różnie się przekładać na różne typy uzbrojenia, bo to nie jest tak. Będą pewnie tam, gdzie być może znajdziemy nawet 100% wzrost, natomiast jak gdyby jeżeli popatrzymy na średnią, to jest 22%. Oni sami to podawali, to jest mniej więcej 4,3 miliona rubli na pracownika, jeżeli policzymy, że w tym momencie jest 660 tysięcy pracowników, a w 2023 zatrudnili 70 tysięcy nowych pracowników. Wcześniej było poniżej 600 tysięcy, teraz jest 660 tysięcy pracowników. A co ciekawe, to nie jest największy pracodawca, bo ja już mówiłem, mamy jeszcze koleje, pocztę państwową, tak, tam mamy jeszcze większe liczby. Jeżeli chodzi o zysk netto, no z tym jest problem. W 2022 tu mamy dane, Rostek uzyskał netto zysk, no taki marny, 39 miliardy rubli i spadł on, słuchajcie, 4-krotnie w porównaniu z 2021 roku. Jeżeli chodzi o 2023, wszystko wskazuje, że Rostek zanotował stratę. Mieliśmy wywiad, jeżeli chodzi o początek tego roku, gdzie pan Czemezow otwarcie powiedział, że jeżeli chodzi o rentowność i jeżeli chodzi o wyniki, no to 2023 on wskazuje, że to będzie jeden z tych roków, z tych lat, przepraszam, w którym Rostek może pochwalić się dosyć niską, czyli w sumie ujemną zyskownością. W tym momencie twierdzi, że ta rentowność zaczyna pojawiać się i ona wynosi 2,8. Natomiast dlaczego to się w ogóle pojawia, ten artykuł? Ten artykuł pojawia się oprócz tego, że pan Czemezow lubi tutaj rozgłos, no to trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że 28 dokładnie, zwrócić na to, że oczekiwania tutaj reżimu odnośnie nowego ministra obrony są takie, żeby zwiększyć efektywność wydawanych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że mówi się, sam Putin mówi, że jeżeli chodzi o wydatki na obronę w 2024 przekroczą 9%, mówi się nawet o 10% PKB. Putin powiedział dokładnie 8,7%, tyle wydawaliśmy w latach 80. za Związku Sowieckiego. W tym roku wszystko wskazuje, że wydamy więcej i mówi się tutaj właśnie o tych 150 miliardach, czyli 150, 160, ja nawet mówiłem, że jakby dobrze policzyć, to można by się doszukać, że może być nawet 170. Dlaczego? Dlatego, że te wydatki rosną i one rosną w dużej mierze na utrzymanie tak dużej, zwiększonej armii, no i wypłatę różnego rodzaju świadczeń. A jeżeli chodzi o nowe uzbrojenie, to nie idzie liniowo. Dlaczego? Dlatego, że ten Rostek, tak jak wam pokazywałem, no ma wzrosty, jeżeli chodzi o produkcję rzędu 20 paru procent, a jeżeli chodzi o przychody,
no to tam mamy wzrost powiedzmy 30, 40 maksymalnie procent, tak? No trudno też sobie wyobrazić, żeby firma też w tak szybkim czasie była w stanie wygenerować nowe przychody. Z czym to jest związane? W Rosteku nie ma inwestycji. Jeżeli chodzi o inwestycje, to te inwestycje na badania i rozwój w 2023, co ciekawe, zostały dosyć mocno obcięte. Co prawda, Czemezow mówi o tym, że są nakłady na przykład na wybrane uzbrojenie, natomiast no ono jest takie punktowe, czyli mamy na przykład na lancety, na usprawnienia lancetów. Natomiast wszystkie grupa Rostek miała takie firmy, które zajmowały się tymi nowymi technologiami, nanotechnologiami, tam różne rzeczy było, tam na bogato było. W którymś momencie przepalali niesamowite ilości pieniędzy, szli na dużej stracie. W 2023 Rostek musiał zamknąć, głównie z uwagi na brak dostępu do technologii, tak? No i na problemy, jeżeli chodzi o ludzi. I można powiedzieć, że te 2022, 2023 i 2024 firma skoncentrowała głównie na zwiększeniu efektywności produkowanego uzbrojenia, a dokładnie chodzi o remontowanie uzbrojenia. Może się oczywiście pochwalić udanymi konstrukcjami, takimi jak na przykład K-52, czy jak na przykład Kałasznikow i te lancety. No możemy tutaj sobie znaleźć na pewno jakieś takie pozytywne elementy, natomiast no, większość tych wysiłków idzie w to, żeby dostarczyć to sowieckie uzbrojenie, które jest powszechnie remontowane. No i jeżeli chodzi o 2024, ja mówiłem, zaczynają się lawinowo pojawiać problemy, jeżeli chodzi o komponenty i zarówno te, które są potrzebne do remontowania, jak i jeżeli chodzi o optoelektronikę, jak i również pewne komponenty, które do tej pory były sprowadzane z zachodu, bo przez 2022 rok i 2023 Rostek bardzo dużo, cały czas, omijając sankcje, próbował sprowadzać te komponenty z zachodu i na drodze tym, można powiedzieć, planom stanęły dopiero sankcje te grudniowe wtórne i to, co dzieje się na tych rynkach Azji Centralnej, Turcji oraz Chin, gdzie są problemy i to mają firmy właśnie również z sektora zbrojeniowego i po to Putin był w Chinach, żeby rozwiązać problemy związane z płatnościami i z dostawami. Czy to się uda, jeżeli chodzi o Chiny? Zobaczymy. No tutaj są, rano dyskutowaliśmy z Łukaszem, będziemy też dyskutować w top 10 na ten temat. No przekonamy się, moim zdaniem częściowo się pewnie uda, natomiast no Rostek tutaj stanie przed lawinowo rosnącymi kosztami. I to zgłasza pan Czemezow i temu służy mniej więcej wywiad. No i tutaj czytamy w wywiadzie, że Rostek zaspokaja 80% armii, biorąc udział w specjalnej operacji wojskowej. Zadaniem Ministerstwa Obrony jest pozyskiwanie wysokiej jakości i skutecznej broni dla wojska, a ekonomika jest sprawą drugorzędną, według pana Czemezowa. No ale według nowego ministra obrony tak nie jest. I tutaj pan Czemezow już próbuje wyjść przed szereg i mówi, że jeżeli chodzi o rentowność produkcji 2,28 i nie ma możliwości, żeby zejść z tej rentowności, bo uważa, że jeżeli chodzi o grupę Rostek, powinno być odwrotnie, czyli powinniśmy zwiększyć rentowność produkcji najlepiej do poziomu 10% i to wskazuje jako taki optymalny próg dla całej korporacji i o tym będzie dyskutował właśnie z nowym ministrem obrony, jak zwiększyć tą rentowność, natomiast minimalny ten próg, który uznaje za bezpieczny na 2024 to jest 5%. Zauważcie, że do tej pory nie przeszkadzało mu, że oni tam jechali na zero
jeszcze w styczniu 2023 roku mówił o potrzebie, o wyższej potrzebie, o obronności kraju, o patriotyzmie i tak dalej, a teraz mówi, że ekonomika to jest drugorzędna sprawa, no ale te 5% rentowności to trzeba zachować. No możemy się domyśleć, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że Białousów powie, no bo gdzie on ma szukać tych oszczędności i tych efektywności? No jeżeli 80% uzbrojenia, no bo tak popatrzmy, tak, no jesteście takim Białousowem, no to tak, no można spróbować trochę oszczędzić na tych żołdach, nie? Czyli mniej wypłacać, no i tu akurat można by pewnie największe oszczędności zrobić, no ale może spowodować to, że nie będzie tego nowego rekruta, a ten rekrut jest potrzebny, jeżeli chodzi o ten rok i być może jeżeli chodzi o przyszły rok. A jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to Białousów uważa, jak większość opinii publicznej, że największa korupcja jest przy wytwarzaniu, przy zamówieniach tych publicznych, czyli w Ministerstwie Obrony, no i tam zaczyna się robić już czystka i zaczął się audyt. Natomiast teraz ten audyt, który został zlecony przez Putina, musi objąć przemysł zbrojeniowy. No a jeżeli 80% uzbrojenia wytwarza jedna firma, monopolista, no to musi objąć tą firmę. No bo jeżeli nie obejmie, tylko obejmie jakieś tam zakłady w Omsku, czy jakieś inne, które tam robią jakieś drobne rzeczy, no to nie ma to żadnego sensu. A więc tutaj Białousów chce wejść do tych zakładów zbrojeniowych firmy korporacji Rostek i zacząć przeprowadzać tam audyt. Na co w skrócie nie zgadza się Czemezow. Dlaczego się nie zgadza? No dlatego, że czuje się pewnie gdzieś być może zagrożony, być może wyszłyby na jaw pewne dokumenty, no, pewne rzeczy, no, które chciałby, żeby były ukryte po wsze czas. Natomiast jeżeli Rosja ma trwać w tym konflikcie, no to ten audyt musi być wykonany. No i tu się mówi, że być może będzie wykonany, ale pod innym prezesem, tak, pod innym dyrektorem generalnym i tutaj się mówi, że ta pozycja Czemezowa jest zagrożona, jeżeli nie chciałby się właśnie zgodzić na ten audyt, no i nie chciałby szukać różnego rodzaju, powiedzmy sobie już otwarcie, oszczędności, bo Białousów będzie szukał zarówno różnego rodzaju korupcji, ale również zwiększenia efektywności poprzez właśnie szukanie oszczędności, optymalizację tych procesów. No i tutaj ma takie zamiary, traktując błędnie, moim zdaniem, że ta gospodarka wojenna i Rostek to jest, nie chcę powiedzieć, że normalna firma, no ale firma taka jak firma cywilna albo państwowa w tej części cywilnej, co nie jest jak gdyby prawdą. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? No tutaj mamy właśnie przytoczone. Kolejna kwestia, którą chciałbym omówić z nowym szefem MON, tak mówi pan prezes, dotyczy zainteresowania przedsiębiorstw oszczędzaniem w produkcji. Czemezow stwierdził, że wielu dyrektorów do spraw obronnych po prostu nie jest zainteresowanych zwiększaniem produktywności, jeśli uda mu się osiągnąć obniżkę kosztów produkcji tego czy innego produktu. Od przyszłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej ustali dla niego uzyskaną cenę. Oznacza to, że jeśli zrobi wszystko, aby zaoszczędzić pieniądze i wykorzystać zaoszczędzone środki na niektóre własne potrzeby, powiedzą mu: nie biorę wszystkiego. Czemezow spodziewa się omówić z Białusowem propozycję, aby koszty kontraktów były obliczane w końcu nie na podstawie osiągniętych kosztów, a przedsiębiorstwo miało możliwość zatrzymania przez pewien czas zaoszczędzonych środków. Czyli tutaj jest próba czegoś takiego, że Czemezow próbuje przekonać, że no dobra,
na oszczędności i na przycięcie trochę korupcji, szczególnie tam, gdzie nie wiem, albo gdzie się ze mną nie dzielili, to ja się mogę zgodzić, czyli na ten audyt. Ale wszystkie wypracowane oszczędności i cała kasa ma zostać u mnie. Czyli ona nie może pójść albo wrócić, albo zmniejszyć, tak jak się mówi, czyli Ministerstwo Obrony w tych przetargach będzie wydawało mniej dzięki tym oszczędnościom, tylko że on mówi nie, będziecie wydawać tyle samo, a najlepiej więcej, a te pieniądze, które gdzieś tam znajdziemy, to ja zaakumuluję we własnej korporacji. Tak? Rozumiecie? No walka, kto będzie miał tutaj te pieniądze, no bo tutaj Czemezów rozumie, zgadza się, trzeba szukać oszczędności, trzeba szukać efektywności, ale kasa no, ma zostać u niego i pod żadnym pozorem nie można zmniejszyć tak lawinowo rosnących wydatków wojskowych. No i to oczywiście grozi, że to zatrzyma specjalną operację i tak dalej, i tak dalej. No są różnego rodzaju tutaj takie podteksty. Dobrze, i to byłaby pierwsza część. Jeżeli macie do tego pytania, to ja zapraszam. Widzę, że mamy 1500 osób prawie. Tutaj część osób jest nowa, a więc witam osoby nowe. Duże podziękowania, słuchajcie, dla osób, które zaczęły wspierać program i wspierać kanał. Tutaj macie wyświetlonych zarówno nowych patronów, też po raz pierwszy wyświetliłem opiekunów YouTube'owych, Kremlinki. W tym momencie jest 5 osób, natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, no to prawie 400 osób. Jeżeli chodzi o patronów, no to w tym momencie prawie 300, chyba 27 osób, z tego co pamiętam. A więc to tak wygląda. Duże podziękowania. Dzięki Wam chce mi się robić takie materiały jak dzisiejszy i dzielić się tym, co znajdę, tudzież moją wiedzą. Dobrze. To słuchajcie, teraz może pokrótce, jak sytuacja, jeżeli chodzi o Rosję. Ja przygotowałem top 10, zobaczycie takich top 10 najważniejszych informacji. Też prośba, jeżeli możecie komentować, jak chcielibyście widzieć te niedzielne wieczory, bo w tym momencie ja przewidziałem ten Rosja Dziki Wschód oraz przewidziałem top 10, natomiast spora część osób tutaj pisała pod ostatnimi materiałami i pod ostatnim podsumowaniem, że chciałaby, żeby to top 10 ewoluowało i prawdopodobnie w czerwcu ono zacznie ewoluować jak cały ten wieczorny blok. Chciałbym, żeby w tym wieczornym bloku było więcej interakcji, być może też więcej prowadzących. No i dzisiaj taka malutka, słuchajcie, próbka, jeżeli chodzi o nowych prowadzących, bo poprosiłem ich zadałem im kilka pytań i poprosiłem o odpowiedzi razem z Mateuszem. Zobaczcie sami, jak to wyszło. I najpierw tutaj Marek Meissner, Marka zapytałem o rzeczy dotyczące oczywiście Rosji, a potem będziemy mieli materiał, jeżeli chodzi o Marka Kozubla. Pytania odnośnie Rosji, jeżeli mógłbyś powiedzieć, jaka jest najmocniejsza strona Rosjan? Cześć Pawle, najmocniejsza strona Rosjan to jest w tej chwili pewna możliwość, nazwijmy to, manewrowania siłami ludzkimi, jeśli chodzi o wojnę. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to w tym momencie najmocniejszą stroną Rosjan, no cóż, tutaj byłoby trudno szukać. Ja bym powiedział, że ich najmocniejszą stroną jest jeszcze w jakiś sposób działająca infrastruktura gospodarcza pod względem przemysłowym. To, co oni dostali na skutek wycofania się Zachodu, to jest jedno, a drugie to, co jeszcze sami zdążyli zbudować jako oligarchowie, jako podwykonawcy firm zachodnich.
i to działa, to jest nacjonalizowane, ale to w jakiś sposób działa. Także pod tym względem nazwałbym, że ta infrastruktura gospodarcza, którą oni odziedziczyli po Zachodzie i zbudowali sami po to, żeby być podwykonawcą firm zachodnich. I trzecie pytanie. Słaba. Drugie pytanie, już do trzeciego tak, wyszedł. Tak. Jeszcze słaba, tak. Słaba. Jakie słabe strony, czy słaba strona, jakbyś mógł krótko tutaj Słaba strona to jest przede uważasz? wszystkim przywiązanie do planowania. Do planowania w najdrobniejszych szczegółach, brak absolutnie jakiejkolwiek elastyczności w, nazwijmy to, makroekonomii na wysokim poziomie, nawet mikroekonomii też. Oni po prostu są przywiązani do własnych pomysłów i wizji i jeżeli fakty się z tym nie zgadzają, to tym gorzej dla faktów. Okej, to było drugie pytanie. Bałem się, że odpowiesz korupcja, ale o tym mówiliśmy. Korupcja, to jest tak jasne, jest tak immanentna dla Rosji. Znaczy ja uważam, że to mocna strona, ale my przechodzimy do pytania trzeciego. Czego możesz się spodziewać, czego możemy się spodziewać po letniej ofensywie rosyjskiej? Czego możemy się spodziewać, Jak to zobaczymy. Może przebiegać. Kierunek pomocniczy to jest Charków, natomiast kierunek główny, powiedziałbym, patrzyłbym na Kupiańsk i na Toreck. Okay. I to są dwa najważniejsze obszary, gdzie Rosjanie moim zdaniem będą atakowali. Czego możemy się spodziewać? Nie marszu na Kijów. Putin chce przejąć całość obwodów Ługańskiego i Donieckiego. A co potem, to jest taki surplus, bonus, który ewentualnie można uzyskać, ale chyba nawet w Moskwie nikt za bardzo na to nie liczy. Dziękuję Marku za 3 pytania, jeszcze takie bonusowe. Co chciałbyś powiedzieć osobom, które Cię wspierają, które lajkują Twoje programy, które tak chętnie oglądają Lupę Gospodarczą? Chciałem powiedzieć wielkie dziękuję i że będę się dalej starał, żeby to, co przekazuję, było dla Was ciekawe, interesujące i żebyście z tego mieli po prostu temat do przemyśleń o tym, jaka jest Rosja. Dziękujemy. Zapraszamy na Lupę i dalszą część programu. No już jesteśmy z powrotem. Tak, brzmiał Marek. Piszcie, czy tego typu właśnie wywiady, pytania, jeżeli chcielibyście też zadawać pytania, czy bylibyście zainteresowani takim właśnie formatem, gdzie większa ilość prowadzących, gdzie robilibyśmy podsumowanie tygodnia, no i być może powoli byśmy zmieniali ten niedzielny wieczór, tak, żeby być może były też interakcje między prowadzącymi. Piszcie też, kogo chcielibyście widzieć oprócz, bo dzisiaj jest jeden Marek i drugi Marek, ale być może chcielibyście zobaczyć czy Ole, czy też Łukasza, czy też Mateusza, jakby go było na przykład Wam za mało, a więc piszcie, jak chcielibyście, żeby to wyglądało. Wszelkie pomysły zostaną przez nas subiektywnie wprowadzone w życie, czyli te, które będą się nam podobały, przyjmiemy, a te, które nam się nie będą podobały, odrzucimy. Taka nasza tutaj jest rola. Tutaj pytacie o te zachodnie majątki i to jest dobre pytanie. No jeszcze jest trochę co ukraść. Jutro będzie w cepie porannym taka informacja na temat nacjonalizacji albo inaczej przejmowania zachodnich majątków bankowych. Będziemy mówili o Commerzbanku i Unicredicie. Tak, te banki jeszcze coś tam mają w Rosji, no ale mają teraz wyroki i będą musiały dosyć duże odszkodowania zapłacić, jeżeli w ogóle chcą działać nadal w tej Rosji. Ciekawa sytuacja. Też w top 10 będziemy mówili też o pewnym problemie, którzy Rosjanie sobie wrzucają. Warto zostać z nami do 22:30, aż już się boję, ale naprawdę warto. Dzisiaj top 10, same nowe wiadomości, oprócz jednej wiadomości, czyli spożycia Dumy, musiało się znaleźć wysoko, bo jakoś mnie cały czas szokuje 20% wzrost. Po wzrostach w zeszłym roku i po wzrostach sprzed 2 lat i przez 3 lat Rosja stacza się
dosłownie w lata 90., jeżeli chodzi o konsumpcję. I tak to wygląda. Zadawajcie pytania, ja będę starał się na nie odpowiedzieć. Natomiast już zapowiadany drugiego Marka Kozubla, zapytałem podobne rzeczy, natomiast ponieważ Marek prowadzi CEP Ukraina, to chciałem, żeby to było spojrzenie właśnie ze strony ukraińskiej. Abym przygotował dla Ciebie 3 szybkie pytania na jego program. Jesteś gotowy? Dosłownie 3 minutki. Najmocniejsza strona Ukrainy w tym momencie według Ciebie? Najmocniejsza moim zdaniem to, jeżeli chodzi o pole walki, to będą to... chcesz. Myślę, że będą to drony, zdecydowanie. Jednak tutaj Ukraińcy górują swoim wykorzystaniem, profesjonalizmem w tym zakresie, a także tym, że rozbudowują również swoje drony dalekiego zasięgu do bombardowania terytorium rosyjskiego. Także tutaj moim zdaniem, jeżeli przynajmniej chodzi o pole walki, to będzie największy ich atut. Dobrze, to w takim razie najsłabsza strona Ukrainy w tym momencie. Jak to oceniasz? No moim zdaniem Ukraińcy mają na razie takie 2 słabe punkty. Jednym to jest zdecydowanie problem z mobilizacją. To, co zostało naruszone w sierpniu 2023 roku, a pracowało w miarę dobrze. Zobaczymy, czy to się uda poprawić ten problem. Ewentualnie też możemy zwrócić uwagę na to, że dość słabym punktem strony ukraińskiej jest jej marynarka wojenna, czyli brak dużych okrętów na Morzu Czarnym, ale z drugiej strony Ukraińcy to rekompensują sobie właśnie dronami. Okej, czyli mamy mocną stronę, mamy słabą stronę, to w takim razie trzecie pytanie, czego można się spodziewać po letniej rosyjskiej ofensywie według Ciebie? Jeżeli chodzi o zagrożenia z niej płynące, to moim zdaniem to głównie Donbas, czyli to, że Rosjanie będą chcieli nadal nacierać na zachód, głównie na Kramatorsk, Słowiańsk, Łyman, Pokrowsk, to moim zdaniem będą ich główne cele. Będą próbowali naciskać na tyle mocno i szybko, nawet kosztownie, nie licząc się ze stratami, byleby tylko uzyskać odpowiedni obraz medialny i propagandowy, przede wszystkim do odbiorców zachodnich jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA, ale też zagrożone moim zdaniem jest miasto Kupiańsk, położone na, można tak powiedzieć, lewej flance, lewym skrzydle odcinka słobożańskiego. To jest pogranicze obwodów ługańskiego i charkowskiego. Obecne rosyjskie uderzenie w kierunku Wowczańska, jeżeli uda się je rozwinąć po ewentualnym zajęciu miasta, no może potem Ukraińcom właśnie zagrozić tam właśnie trochę bardziej dalej na wschód od tego wspomnianego przeze mnie miasta, czyli właśnie już w rejonie Kupiańska. Jeżeli Ukraińcy będą chcieli się wycofać z rzeki Oskił, to sytuacja może wrócić mniej więcej do stanu sprzed ukraińskiej ofensywy we wrześniu 2022 roku. Okej, super. Paweł, serdecznie Ciebie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z odpowiedzi. Ja tylko wszystkim przypominam, że z Markiem co wtorek o godzinie 17 mamy nowy cykl CEP Ukraina, na który serdecznie zapraszamy. No i tyle. Cześć. Pozdrawiam, cześć. I to był drugi Marek, a my wracamy do programu. Tutaj były wywołane 2 programy, teraz będą odpowiedzi na Wasze pytania i króciutko, co w przyszłym tygodniu nas czeka. Już za chwilę 20:30 Top 10, które moim zdaniem jedne z lepszych, bardzo ciekawe, dużo ciekawych, nietypowych punktów, o których starałem się tak przygotować, o którym na tygodniu nie mówiliśmy. Na punkcie pierwszym oczywiście ataki na rosyjską infrastrukturę, ale z tą gwiazdką, że mamy od dzisiaj tak naprawdę zmianę. Jutro będziemy mówili też w porannym CEP-ie, zaczynamy o 9:00. Słuchajcie, od ataku na rosyjską flotę.
bo dochodzą informacje już ze strony rosyjskiej, ukraińskiej, że jeden z okrętów zatonął. Prawdopodobnie Rosjanie mówią, że został uszkodzony, Ukraińcy mówią, że zatonął. Zobaczymy do jutra może. Sprawa się wyjaśni, natomiast coraz więcej informacji na temat tych dzisiejszych ataków, ponieważ mamy live, top 10 nagrywaliśmy troszeczkę wcześniej, no to dochodzą też ataki na te cele wojskowe, no i wydaje się, że dosyć skuteczne. Widać, że te przewidywania, że te ataki na infrastrukturę krytyczną się nasilą i że Ukraińcy, ta strona ukraińska nie zaprzestanie, o tym mówiłem jakiś czas temu, że Ukraińcy nie ulegną tej stronie amerykańskiej, a jeżeli już, to jest duża szansa, że to trochę jest taki wymysł prasowy, raczej po to, żeby Amerykanie powiedzieli, że no okej, my przecież mówiliśmy, żeby nie atakowali, Ukraina jest niezależna, nie mamy na to wpływu i tak dalej, i tak dalej. I tak chyba to teraz wygląda, tak, no bo jeżeli popatrzymy na jakąkolwiek reakcję amerykańską, no to ta reakcja jest taka, że my nie zalecamy, będziemy też mówić o tej prośbie nowej ukraińskiej na temat użycia amerykańskiego sprzętu do ataków na rosyjskie cele w Rosji, więc to też jakaś nowość. Natomiast w poniedziałek rano CEP i w poniedziałek niespodzianka będziemy mówili o kolejach rosyjskich i olbrzymim problemie, który tak naprawdę rozpoczyna się, ja mówiłem już od kilku miesięcy o tym, czyli rosyjskim węglu. Po tym jak Europa powiedziała nie, okazuje się, że Azja też nie chce rosyjskiego węgla, no i regiony, które tak naprawdę od XVIII wieku żyły z tego węgla, no popadają w poważne tarapaty. Słuchajcie, no od momentu, kiedy zaczęto wydobywać za Piotra Wielkiego, jeżeli chodzi o niektóre regiony, no to one, że tak powiem, żyły z tego węgla, szczególnie, że tam te pokłady są naprawdę bogate i ten węgiel jest dosyć dobrej często jakości. Natomiast teraz się okazuje, że nadchodzą chude lata i o tym będziemy rozmawiać z naszym ekspertem od kolejnictwa. Będzie dużo na temat rosyjskiej kolei. Już zapraszam o godzinie 17. We wtorek pojawi się CEP Ukraina z Markiem Kozublem, w środę Marek Meissner, a w czwartek zobaczymy, prawdopodobnie będzie komentarz, bo w piątek mamy nowy format, czyli CEP Niemcy i Ola Fedorska, no i już mamy sobotę i ja ruski. A więc jak widzicie tych formatów dosyć dużo, oczywiście jeszcze rano CEP Global, w niedzielę CEP Chiny, dosyć dużo. Staramy się też, żeby pojawiały się, i to jest jakiś tam kierunek, który sobie postawiliśmy, żeby oprócz tej Rosji, bo ja wiem, że większość tutaj z Was chciałaby tylko o tej Rosji słuchać, no staramy się wprowadzać też inne formaty, tak żeby również inne tematy u nas na kanale były. No staramy się to robić w postaci jak gdyby cyklicznych programów, bo wierzymy, że w ten sposób łatwiej i możemy szerzej dotrzeć z tymi informacjami. Dobrze, teraz będę jeszcze przez 5 minut odpowiadał na Wasze pytania, bo potem chciałbym dać 5 minut przerwy przed top 10, żeby nie było tak, że powiecie potem, że przez 3 godziny tutaj siedzieliście i ja nie dałem nawet wyjść do toalety nikomu. A widzę, że jest już 1700 osób. Mam nadzieję, że większość zostanie na top 10, bo naprawdę w tym tygodniu warto. Tutaj piszecie o Iranie, no w tym momencie wiemy, że ten helikopter spadł, jest ta akcja poszukiwawcza, prawdopodobnie przeżyli, było twarde lądowanie, natomiast dalszych informacji nie znamy. Pytanie tutaj od Krzyśka, czy spodziewam się konfliktu rosyjskiego Ministerstwa Obrony z prezesem Rosteku.
No właśnie to chciałem wam powiedzieć, że tutaj to wisi w powietrzu, no bo oni co innego chcą. Minister chciałby, żeby mniej wydawać, bo wtedy dostanie pochwałę od Putina i taki jest cel, albo inaczej, to nawet nie chodzi o to, żeby mniej wydawać, czyli najlepiej, żeby było taniej i więcej produkować, a Rostek chce, żeby było drożej i żeby pieniądze, które się uda zaoszczędzić, zostały w Rosteku. Na inwestycje, na jakieś inne rzeczy, na kolejne jachty, no bo taki jacht, no przy tam jak się 660 000 zatrudnia, no to co to jest taki jeden jacht, co to jest te 600 milionów, tak, dolarów tego majątku, chociaż dla większości z was 600 milionów dolarów, no to tak brzmi abstrakcyjnie, prawda? No to są dosyć duże pieniądze, których pewnie nikt nigdy na oczy nie widział. Tu Filip pisze cały czas o Zajcewie. Tak, Zajcew akurat się z Konstantynowem przyjaźnił. Tak. Więc bardzo ciekawe rzeczy też Filip podaje. No więc warto też czasami spojrzeć. Czy tu jest pytanie, czy jest możliwość buntu skorumpowanych wojskowych z Szojgu? Nie. Jest możliwość, jeżeli już gdzieś bym szukał jakiegokolwiek buntu, to oligarchów i zmiany w takiej szerszej, ale na pewno nie skorumpowanych wojskowych. Raczej każdy teraz z nich się boi, dlatego że te czystki w Ministerstwie Obrony moim zdaniem mogą być głębokie, ale żeby one były skuteczne, to trzeba sięgnąć do Rosteku. I tu jest właśnie ten pies pogrzebany, bo żeby sięgnąć do Rosteku, no to coś trzeba zrobić z obecnym dyrektorem generalnym, bo on taki pilnuje, żeby mu się tutaj nikt nie wtrącał. Tak, no i to jest problem. Natomiast jeżeli już bym, i o tym mówiliśmy z Markiem Meissnerem bodajże, jakiś szukał zalążków buntu, to raczej nie w tym obszarze. Znaczy, ktoś oczywiście może być, ale jako wykonawca, tak, do tego buntu, natomiast ci zlecający to w innym obszarze, szczególnie, że tutaj jest poszukiwanie, bo jak się nie uda z Rostekiem i nie uda się na przykład znaleźć pieniędzy, to trzeba gdzieś z zewnątrz te pieniądze znaleźć, no i tu będzie taka chęć sięgnięcia po te pieniądze prywatne oligarchów w różny sposób, ja o tym też mówiłem, bo widzimy te procesy nacjonalizacji i to oligarchów zaczyna dosyć mocno martwić. Będziemy mówić też pewnie jutro czy pojutrze, bo są następne przykłady następnych firm, które ulegają nacjonalizacji. Teraz tak naprawdę wszystko, co zagraża bezpieczeństwu, może zostać znacjonalizowane przez reżim. A do tej pory czegoś takiego nie było. Słuchajcie, do tak naprawdę 2023 roku no, ci oligarchowie czuli się, można powiedzieć, że bezkarni. No i oczywiście społeczeństwu ludności rosyjskiej się podobają te, że tutaj się próbuje za te majątki trochę brać, no przy czym na razie są ci tacy, można powiedzieć, biedniejsi oligarchowie albo nie oligarchowie, czyli ten taki średni biznes, mamy tych królów krabów, tak, mówiliśmy, mamy tą Makwę, mamy ten Czelabińsk, no sporo można tutaj wymieniać, no ale to nie jest ten top 20 czy tych 12 samurajów, o których mówiliśmy. Natomiast jeżeli by się ruszono szefa Rosteku i ruszono by, o czym też się mówi, że być może czas Millera odchodzi, szczególnie, że jego próbuje się obarczać za problemy Gazpromu. Nie? To Putin kazał, a Miller położy głowę, tak? Wszystko na to wskazuje. Pytanie jest tak naprawdę kiedy. Dlaczego nie rośnie? A jak kto powiedział, że nie rośnie? Rośnie. Jeżeli chodzi o dane Rostatowe, będziemy mieli odczyty za maj. Za maj będzie 8%, bo już mamy prequelę, a więc ona rośnie. A dlaczego nie rośnie tak, jak powinna rosnąć? No to mówiłem ostatnio na przykładzie kurczaków. Hodowcy drobiu i kurczaków stwierdzili, że w pierwszym kwartale 2024
Średnia cena kurczaków wzrosła o 32%, tam się podaje od 30 do 40, wymienia się gatunki mięsa, ceny detaliczne, ceny hurtowe. No i Ministerstwo Rolnictwa i Rosstat stwierdziły, że za pierwszy kwartał nastąpił spadek cen kurczaka o 5,4. Można? Można. Tak, a więc jeżeli tak się liczy inflację i tak też potem liczy się inne wskaźniki, no to czemu tutaj się dziwić? Natomiast nawet ta oficjalna inflacja nie daje rady, bo ona rośnie i na ostatnim posiedzeniu kwietniowym była rozpatrywana opcja podniesienia do 17% i zaczyna ta opcja mieć zwolenników. Dlaczego? Dlatego, że się okazuje, że te stopy procentowe na 16% nie zatrzymały akcji konsumpcyjnej i akcji kredytowej do końca, ponieważ Rosjanie uważają, że to jest i tak nisko. No i skoro tak, no to trzeba by zwiększyć. No Rosja troszeczkę idzie w tym kierunku tureckim. W którymś momencie może się to wyrwać spod kontroli i dopóki jest jeszcze tak naprawdę szefowa Banku Centralnego, chociaż ja uważam, że ona popełnia błędy, Nabiulina i Anton Siłanow, no to jakoś to się jeszcze trzyma. Jeżeli by ich zabrakło i ludzi tak naprawdę, bo to nie chodzi tylko o nich, tylko pewnie jakby odeszli, no to by odeszli też ich współpracownicy, no to ta sytuacja mogłaby ulec zmianie i do głosu by doszły osoby takie jak Białousów, które mają zupełnie odrębny punkt na gospodarkę i na stopy procentowe, bo pan Białousów, i tutaj wszyscy mówią, że to genialny ekonomista, ale ten pan Białousów, ma to oczywiście pewne racje bytu, proponował obniżenie stóp procentowym na początku przecież 2023 i sprzeciwiał się podwyższeniu tych stóp, wskazując właśnie na to, że priorytetem powinna być, no i to akurat się teraz zgadza, produkcja wojskowa oraz rozwój gospodarczy, a dzięki niskim stopom można by to zapewnić, a inflacja nie jest według niego problemem. Dobrze, słuchajcie, już przedłużyłem, mamy 28, a więc kończymy i zapraszam na top 10. Trzymajcie się. Cześć. Zobaczymy, jakie okręty, o tym rano w CEP-ie, na który również zapraszamy.